dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście... Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj, kochani, na taki bardzo krótki, poglądowy film. Zapewne wiele osób korzysta już z tego i rozumie wszystko, co tam do nich piszą. Natomiast wiele osób po prostu nie wie. Ci, którzy zaczynają swoją przygodę z malarstwem, nie mają takiej podstawowej wiedzy. W związku z tym dzisiaj chcę Wam przybliżyć odrobinę, ale będzie to bardzo proste i nie będę się wdawać znowu w jakieś ciężkie szczegóły, ponieważ osoby, które chcą, przeczytają sobie odpowiednie pozycje zawsze, jeśli jest to wiedza taka książkowa, to podaję Wam na dole w opisie źródła, możecie sobie poczytać. Dla bardzo zaawansowanych polecam książki, które napisali wielcy artyści. Też wrzucam albo film, albo link na dole pod filmem. Zawsze przyglądajcie, tam jest sporo do przeglądania i do poczytania. A o czym dzisiaj będzie, kochani? No skoro mam tu coś rozrysowane, to chciałam Wam dzisiaj poopowiadać bardzo krótko o kolorach. Jest coś takiego, co się nazywa kołem barw. I to koło barw nikt nie wie, do czego służy. Oprócz tych, którzy mieszają farby na przykład do malowania naszych domów, to mało kto się tym zajmuje. Natomiast artyści tacy profesjonalni już jakby nie potrzebują tej wiedzy, ponieważ mają ją w głowie i nikomu jest do niczego niepotrzebna. To jakby przychodzi samo, dzieje się samo w głowie. Po zapoznaniu podstawowych zasad będziecie wiedzieli, o co chodzi i jak z tym działać. Narysowałam tutaj jakieś niby koło, które jest serduszkiem, i w tym kole przedstawię Wam podstawowe barwy. I w tym kole przedstawię Wam barwy, które widzicie w trakcie patrzenia na cały świat. Jak one się mieszają, co się z nimi dzieje, jak się nazywają. Takie podstawy podstaw. Zapraszam więc. Rozróżniamy 3 barwy podstawowe i jak zapewne się domyślacie, jest to żółty, czerwony i niebieski. I te barwy podstawowe tworzą właściwie cały świat. Po co to koło było wymyślone? Mam tutaj Karmańskiego, chciałabym... O, tutaj mamy kolory, tak żebyście widzieli cokolwiek. Tu mam kolory i chcę wybrać barwę czerwoną. Malujemy czerwoną. To jest barwa podstawowa. Nie można jej uzyskać z połączenia żadnych kolorów. Dlatego się nazywa podstawową. Kolejny kolor, którego nie możemy uzyskać poprzez mieszanie innych kolorów, to kolor żółty. No i mamy żółty. Jedziemy. Na marginesie zobaczcie, jakie są czyste, piękne barwy w Karmańskim. Jak one fantastycznie wybijają się, jaka świetlistość. Mamy żółty. Kolejny kolor to kolor niebieski. Mamy niebieski. I co dalej? To są kolory podstawowe. Tych kolorów
nie da się uzyskać w żaden sposób poprzez mieszanie barw. Następne kolory, które możemy uzyskać, to te, które się mieszają między sobą. Te 3 barwy możemy zmieszać. I jeżeli wymieszam czerwony z żółtym, to oczywiście wyjdzie pomarańczowy. Czerwony mieszamy z żółtym. W zależności od tego, ile tej żółci dodacie, to ona będzie bardziej czerwona lub bardziej żółta. I mamy kolor pomarańczowy. Teraz mieszamy czerwony z niebieskim. Czerwony z niebieskim da nam fioletowy. Patrz cały czas, jaką ilością konkretnej barwy, czerwonego bądź niebieskiego, uzyskasz ten fiolet. I teraz mamy żółty z niebieskim. Uwaga, będzie to widać dobrze, widać. Ciach, i mamy kolor zielony. Te barwy, które powstały ze zmieszania, te są podstawowe, tak? A te, które powstały ze zmieszania tych 3 kolorów, nazywają się barwą pochodną. Co możemy jeszcze zrobić? W zależności od tego, ile dodacie czerwieni, a ile niebieskiego, to kolor będzie się różnił, tak? Jeżeli do tego czerwonego dodacie więcej niebieskiego, to kolor fioletowy będzie bardziej ciepły lub bardziej zimny. Ten fiolet, który tu położę, będzie bardziej zimny. Zresztą o kolorach ciepłych i zimnych myślę, że też Wam powiem króciutko. I jak wymieszamy zielony z niebieskim, wyjdzie jaki? Bardziej turkusowy, dokładnie. Daję niebieski i mieszam z zielonym. Wyjdzie taka piękna morska zieleń. Jak więcej niebieskiego dodam, no to będzie bardziej niebieskawy ten turkus. I to wszystko zależy od proporcji, w jakiej mieszacie te farby. I teraz tak, z barw, z tych, które zaznaczyłam, ze zmieszania w odpowiednich proporcjach, kombinacjach, powstaną barwy dopełniające z mieszanki tych 6 kolorów. Niebieski plus pomarańczowy. No to próbujemy. Niebieski plus pomarańczowy. Wyszedł nam taki. No i w zależności od tego, ile niebieskiego dodacie, to będzie to granat. Dalej, czerwony plus zielony. Co powinno wyjść? No powinien być brązowy. Czerwony plus zielony wychodzi w zależności od ilości użytego barwnika, czy więcej zielonego, czy więcej niebieskiego, czy więcej czerwonego, wychodzi brązowy. Jak dodamy więcej zielonego, zielony z niebieskim zrobimy, to ten brązowy będzie się zmieniał. Widzicie? I wybija dalej ten żółty.
No i ostatnia mieszanka, fioletowy plus żółty, fioletowy plus żółty. Dla mnie to wychodzi bardziej szary kolor, ale fachowcy twierdzą, że to jest kolor khaki. Kolor khaki. Bardzo ładny kolor, który świetnie się sprawdza. No. Taki khaki, no. To jest taki brązowy, zielonkawo. I w zależności od tego, czy dodacie więcej zieleni, czy dodacie więcej żółtego, no to taki kolor wyjdzie. Fioletowy plus żółty. Tak, i wychodzi to. W zależności od tego, ile będziecie mieszali, jak będziecie mieszali, to te barwy będą zmieniać w kierunku ciepłej, zimnej, przybrudzonej bądź nie. Teraz dalej, kolory złamane. Kolory złamane to barwy podstawowe plus pochodne plus dopełniające. Teraz dalej. Barwa biała. Barwa biała powstaje poprzez zmieszanie światła kolorów podstawowych w metodzie, uwaga, addytywnej. Metoda addytywna powstaje poprzez mieszanie barw światła, nie farby. Możecie to zauważyć w pryzmacie. Kiedy się uczyliście na przykład na fizyce, to na pewno był ten temat i pokazywała Pani na zajęciach, jak się załamuje światło w pryzmacie. Więc właśnie te barwy, które widzicie przez załamanie światła w pryzmacie, poprzez zmieszanie barw podstawowych, powstaje światło białe. Natomiast kolor czarny powstaje ze sposobu mieszania barw farb. I nie będzie to czerń nasycona kolorów tych, których tutaj są na kole barwnym. Kolorów podstawowych. Kolor czarny powstaje. Możemy to sprawdzić. Czerwony, niebieski i żółty. No i znowu, w zależności od tego, który będzie więcej którego, tym on będzie bardziej ciemny lub jasny. Po zmieszaniu tych kolorów powinien wyjść czarny. Oczywiście, wiecie, uzyskanie tego w farbach jest bardzo trudne, dlatego że nasycenie nigdy nie jest 100%, prawda? Dlatego no jak jest czarna farba, to zawsze będzie ona czarna, natomiast jak będziecie sobie mieszać na palecie, to ta czerń będzie w zależności od tego, ile dodacie której farby. Jest to metoda tak zwana subtraktywna, czyli mieszanie poprzez światło daje kolor biały, metoda addytywna i metoda mieszania farb, barwników, metoda subtraktywna daje kolor czarny. Przy produkcji na przykład książek, gazet, czy jakichś wydawnictw, drukarze mieli ograniczoną ilość barw. W związku z tym barwy były dodawane przez mieszanie podstawowych barw. Jest jeszcze coś takiego, co powinniście wiedzieć, skąd się wzięło nazwa cmyk. Ja tutaj w barwach nie jestem Wam w stanie znaleźć taki kolor, ponieważ
nie posiadam czystego cyjanu na przykład, prawda? Albo czystej magenty. Skąd się wzięła w ogóle ta metoda? Po pierwsze, coś takiego jak cyjan. Zaraz zobaczymy, czy da się nam tutaj. No, da się. Coś umieszamy. To jest cyjan. Teraz spróbujemy zrobić magentę. No nie. Nie mam magenty, słuchajcie. Zaraz zobaczę, czy mam magentę gdzieś jakąś, żeby wam pokazać. Znalazłam. Nie mam w kosteczkach, słuchajcie, magenty. Nigdy jakoś nie wpadłam na to, żeby kupić czystą magentę. Natomiast no tutaj jest zbliżony jeden kolor, tu ten. Ale to nie jest magenta. Natomiast tu mam kolor, który jest magentą. To jest taki wściekły różowy. W tym kolorze występują, słuchajcie, magnolie. W tym kolorze kwitną. Już wam pokazuję. O, to jest magenta. A może mam ten kolor we Francuzach będzie. Le Franki mają takie kolory i Sennelier. O, to jest magenta. I to jest cyan, magenta. Żółty, no to taki jak ten. I black. I kolor czarny. I te kolory biorą udział we wszelkich wydrukach. Dla nas, jako dla malarzy, dla artystów, ważna jest ta metoda subtraktywna. Dlatego, że to mieszanie tych farb jest dla nas najważniejsze. No i teraz ćwiczenie. Spróbujcie sobie pomieszać. Spróbujcie sobie pomieszać z barw podstawowych swoje mieszanki. I sami zobaczycie, że podczas mieszania tych kolorów możecie uzyskać właściwie każdą barwę, którą potrzebujecie do akwareli. Macie 3 podstawowe i mieszamy je w różnych proporcjach. Musicie sami wyłapać, ile której farby trzeba dać, żeby powstał bardziej zielony, bardziej żółty, bardziej jakiś inny. Ta zieleń jest jaśniejsza, ta jest ciemniejsza, prawda? I zacznijcie się bawić właśnie w takie mieszanki. Na papierze niekoniecznie tam, wiecie, że to kółeczko to wynika tylko i wyłącznie z tego, że chciałam wam pokazać, że to koło barw ma być. No i czy to będzie trójkącik, kółeczko, kwadracik, czy cokolwiek innego, nie ma żadnego znaczenia. Chodzi tylko o to, żeby się bawić. Te barwy, które leżą naprzeciwko siebie w kole barwnym, nazywamy dopełniającymi. Co się stanie, kiedy je zmniejszamy? I już się mieszam. No i jak możecie zwrócić uwagę, te kolory są dosyć zbliżone, prawda?
efekt, który powstał później, jest bardzo zbliżony. Jest to najlepsza metoda na osiągnięcie na marginesie brązowego. I to były kolory dopełniające. Jeszcze jest coś takiego jak kolory złamane, barwy złamane. To barwy podstawowe, pochodne i dopełniające też. Wymieszanie ich powoduje całą ferię barw. Czyli coś jeszcze, poczekajcie, bo ja tu pierdyliard notatek sobie porobiłam, o czym wam powinnam powiedzieć. Addytywne było to światło, subtraktywne to farby. Dla nas, dla artystów jest ważne subtraktywne. Od druku było, że mieszamy te wszystkie barwy w systemie cmyk. Oczywiście są jeszcze inne systemy, ale wiecie, to nie jesteśmy drukarzami, nie będziemy się tym zajmować. No i co ważnego, myślę, że kolory ciepłe, zimne to może wam zrobię oddzielny, ale tutaj napomknę tylko wszystko, co jest bliżej czerwonego, co ma więcej czerwonego jest ciepłe, wszystko, co ma więcej niebieskiego jest zimne. Obojętne, czy to będzie fioletowy, czy to będzie żółty, czy to będzie, nie wiem, zielony. Jeśli ma więcej czerwonego, jest ciepły, jeśli ma więcej niebieskiego, jest zimny. Pokażę wam to na przykładach, na kolejnym którymś filmie, tak żebyście bardzo szybko załapali tą metodę, bo widzę, że mnóstwo ludzi ma z tym problem. Nie bardzo wiem czemu. Nie bardzo. No i to chyba wszystko. No chyba wszystko. Próbujcie sobie robić takie mieszanki, próbujcie sobie kolorować, że tak powiem, na boku robić takie ciapki z farb, z kolorów podstawowych, z kolorów dopełniających, tak żebyście potrafili stworzyć własną paletę bez używania miliarda kolorów. Ja wiem, że to bardzo wygodne, ale naprawdę fajnie się maluje, jak się ma 4-5 barw. To taka najlepsza metoda na uzyskanie najbardziej spójnych rezultatów. Co jeszcze? Jeszcze było coś, czego wam nie powiedziałam. Już mówiłam, kolory dopełniające naprzeciwko siebie, natomiast te, które leżą najbliżej siebie, czyli na przykład wszystkie pomarańczowe, które będą aż do żółtego dochodziły, to są kolory analogiczne. No i teraz chyba rzeczywiście wszystko. No dobra, to teraz mi powiedzcie szczerzutko poproszę, czy to jest jakoś zrozumiałe, czy w jakikolwiek sposób byłam w stanie to wam wytłumaczyć, czy jeszcze coś mam dokręcić, czy nie. Czy jesteście w stanie coś pojąć z tej mojej gmatwaniny słów, czy raczej jest to zbyt zawiłe, zbyt trudne, źle wam to przedstawiłam, no. I to taka moja prośba, no piszcie w komentarzach, bo jak nie, no to coś dokręcimy więcej, wincy proszę. No dobra, i teraz to już rzeczywiście na raźki, buziole, pa.